Witam się serdecznie, moi drodzy, i dzisiaj będę robić ostatnie buraczki, które mi zostały z ogrodu. Postanowiłam zrobić z nich zakwas. Co będę dawała? Wodę sobie nastawiłam, żeby mi się zagotowała. Oczywiście zawsze zalewam przegotowaną wodą. Procedura podobna jak w przypadku kiszonych ogórków. Tutaj dałam sobie taką dobrą główkę czosnku. U mnie dwie mniejsze, bo ja miałam ten jary. Troszkę gorczycy, kilka ziaren pieprzu z 10-12, kilka ziaren z 5-7 ziela angielskiego w ziarnach, jak widzicie, listki laurowe i tak sobie dwie szczypty wrzuciłam kopru suszonego, bo już nie mam takiego. I co teraz będę robić? Potem to sobie jakąś gazą przykryję, żeby powietrze dochodziło. I tutaj mam jeszcze dodatkowo dwa słoiki. Pewnie te słoiki też zrobię, bo mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tych buraczków. Myślę, że te trzy, góra 4 wykorzystam do dużego słoika, ale możecie też robić w mniejszych słoikach. Tak samo trzeba dać tutaj przyprawy, jakieś rękawiczki się zaopatrzę i będę sobie kroić po prostu w drobniejsze cząstki. Można w kostkę, można w plasterki. Niektórzy wiem, że ścierają też na tacce. Ja sobie jakoś tak, wiecie, pokroję pół plastry lub jakąś kostkę. Wiadomo, obieram buraki i potem poczekam, aż mi przystygnie woda. Oczywiście używam soli do przetworów, łyżka na 1 litr wody i zalejemy sobie potem te buraczki, które będą ułożone. One muszą być całkowicie przykryte płynem. Pierwszy raz robię zakwas, więc z tego co widziałam, codziennie trzeba zbierać, jak się będzie pojawiała piana na wierzchu, żeby nie powstała pleśń, i przemieszać. Ma to stać około tygodnia, czyli 7 dni, i potem sobie można poprzelewać w jakieś słoiki, szczelnie zamknąć, przelać w butelki i używać do barszczyku. Niektórzy lubią pić po prostu zakwas z buraków, także już użycie potem zależy od Was. Także ja się zabieram za obieranie, pokroję sobie drobniej, powrzucam tutaj do słoja. Opcjonalnie, jak mi będzie za dużo, to jeszcze tutaj w te mniejsze słoiki. Tutaj jest jeszcze są buraczki, chyba Wy już macie ten przepis na te buraczki tarte, takie zwykłe. Dużo się dzieje. Tutaj mam ostatki ostrej papryki, słodkiej papryki, będę suszyć. No i wiadomo, obiad to jak zawsze. Także zabieram się za obieranie i krojenie tych buraczków na drobniej. Buraczki obrałam, pokroiłam w takie kawałki. Miałam dawać w te małe słoiki, ale jednak zdecydowałam, że przyniosłam jeszcze kamionkę i te 3 mniejsze dałam tutaj. Tak samo te przyprawy. Nie wiem, 2 litry, 3 litry wody tutaj wejdzie. Tak wiadomo, żeby one fajnie były przykryte, także do połowy słoika. No i tutaj troszkę mniej. Także pewnie jeszcze garnek wody zagotuję na tą drugą porcję. No i to już będzie wystarczająco dla nas, biorąc pod uwagę, że my barszcz mało kiedy jemy czerwony, ale może na zakwasie będzie fajnie smakował. Także woda przestygnie. Na litr wody łyżka soli do przetworów zaleję i trzeba będzie wziąć, poszukać jakiejś szmatki czystej, przewiązać i niech to tutaj pracuje. Jak mówiłam, tydzień ma stać. Zbierać będę codziennie pianę. To może Wam jeszcze pokażę po 2 czy 3 dniach. Także nie będę zakończać tego filmu. Czekam na wodę, potem Wam pokażę, jak już będzie zalany taki słoik wodą. W tym będzie fajnie wszystko widać.
No ale jak macie taki gliniany, to też fajnie można zrobić. Także ja czekam, aż mi woda wystygnie, a nastawię jeszcze na drugi garnek. Po prostu, żeby tylko zakwasu troszkę było. Potem sobie pozlewam w buteleczki czy mniejsze słoiczki i będę mieć swój własny, nie będę musiała kupować. Także widzimy się później, jak już woda będzie tutaj w tych pojemnikach. I woda mi już, kochani, przestygła, zalałam wodą. Poszło mi tutaj 3 litry wody z solą, czyli 3 litry wody i 3 łyżki soli. Tutaj na razie wlałam tylko litr. Poczekam, aż żeby mi ostygła pozostała, także sobie tutaj litr, może 1,5 jeszcze doleję, żeby troszkę tego było. Na razie sobie przykryję talerzykiem, tu sobie poszukam jakiejś ścierki i sobie zawiążę. Wiadomo, że w czasie fermentacji, żeby mi tu żadne jakieś owady niepotrzebnie nie wpadało. I myślę, jak już ruszy, fajnie się będzie pieniło. Będę zbierać tą pianę. Tak jest wskazane, że jak jakaś piana powstanie, to trzeba ją zbierać i mieszać codziennie. To Wam w trakcie jeszcze pokażę. Także nie będę zakończać na razie tego filmu. Witam Was przy zakwasie. Dzisiaj mamy trzeci dzień od nastawienia zakwasu. Jak widać, nic, moi drodzy, tu się nie dzieje. Ja mieszam 2 razy dziennie ten zakwas, tak samo i tutaj. Już, powiem Wam, zaczyna nabierać kwasowości. Powiem Wam, że obawiałam się tego, bo słuchałam się różnych historii, że po prostu on mi spleśnieje. Niby było tak, że zbierać tą pianę, lecz ostatecznie pytałam znajomej, że nie trzeba zbierać tej piany. Też pooglądałam dużo filmików u ludzi, którzy robili zakwas. Nic nie zbierać, czyli nie trzeba zbierać tej piany, co powstanie, tylko po prostu mieszać i widzicie, jak to ładnie wygląda. On się już fajny robi, kolorek. Ja sobie tu przygotowałam szklaneczkę. Weźmiemy troszeczkę, no, lejemy chochelką, ciut, czekajcie, sobie odstawię tę szklankę, byście zobaczyli, jaki on ma kolor. Oczywiście wleję, bo on jeszcze nie jest gotowy. Dla mnie to też jest, powiem Wam, ciekawostka, ze względu na to, że ja to robię pierwszy raz. Zobaczcie, piękny. No, piękny. Ja go spróbuję. Fajnie się kwaskowate robi. Powiem Wam, że będzie coś fajnego do barszczyku. Coś pięknego. Czyli myślę, że te 7 dni spokojnie mu wystarczy. Przyniosłam nawet dzisiaj butelki do umycia, żeby naszykować buteleczki. Niektórzy piją, jak lubią. Ja raczej będę do barszczu trzymała ten zakwas. Buraczków raczej się pozbędę, ale pachnie, mówię Wam, niesamowicie. I wygląda niesamowicie. Jaram się, jak to się mówi. Monia się jara. Pierwszy raz robię. Myślę, że jak mi fajnie widzę, wychodzi, jak na razie nic się złego nie dzieje po połowie tygodnia, to myślę, że będzie ok. Ja go też za chwilę przemieszam, przykrywam i niech się robi dalej. Ja myślę, że my dopiero będziemy się widzieli już teraz przy zlewaniu, bo tutaj się wiele nie będzie działo. Pozlewam, ja mam tutaj po 3 litry wody nalane. Można było bardziej skoncentrowany zrobić, ale myślę, że będzie. Uczę się, nie? Uczę się przede wszystkim, żeby buraki były przykryte. To nam tutaj żadna pleśń nie powstanie. Mogłam może dać więcej czosnku, ale to sobie można wtedy zupę doprawić. Dobra. Mieszam, przykrywam, no i widzimy się pewnie już
jak finalnie to się już przerobi, ten nasz zakwas, sok z buraków i będziemy mieli gotowe. I mój zakwas z buraków postał sobie już 7 dni. Już fajnej kwasowości nabrał. Dzisiaj będę go przelewała w butelki. Scedzam na sitku. Butelki są. Lejek jest. Na razie zajmiemy się tym pierwszym słojem, a potem zobaczymy, czy tych butelek wystarczy, albo trzeba będzie coś jeszcze przynieść. I pokażę Wam, jak będzie po zlaniu do butelek wyglądał. Nic się nie zadziało, żadna pleść się nie pojawiła. Robiłam pierwszy raz, jak mówiłam, także jestem zadowolona. Już Wam, moi drodzy, pokazuję, ile mi wyszło z pierwszego słoja. Czyli wyszło mi tak, 6 takich małych, 2 takie butelki półlitrowe. Tutaj scedziłam sobie już z drugiego słoja. Mam tutaj na razie 3 butelki. Pewnie przyniosę butelki po piwie i zakapsluję, bo nie mam innych. Zobaczymy, ile tutaj się zmieści. I tutaj mamy te wszystkie buraki. Oczywiście wyrzucam. Ktoś na przykład jak chce, to może sobie drobno pokroić i ma słoiki, może sobie zalać właśnie tym i mieć ten barszczyk, a ja tylko będę bazować na zakwasie, a buraczki po prostu będę dawała świeże lub tarte ze słoika, jak będę robić barszczyk. Także jest dosyć sporo. Widzimy się później, jak wszystkie będą już cały ten zakwas z buraczków nalany do słoików, bo właśnie kończy mi się gotować obiad, zjemy obiad i będę działać dalej z tym zakwasem. I teraz Wam pokażę po całości, ile mi wyszło. Zobaczcie, te 3 butelki jeszcze z tego drugiego i 3 słoiczki i pół takiego małego słoiczka i tamte wcześniejsze. Myślę, że wyszło całkiem sporo. Kto lubi, to można pić, kto nie lubi, to używać po prostu do barszczyku. I takie to dzisiaj prace zakończone z zakwasem. A ja się żegnam. Pa, pa!